Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy trochę o zwykłych krasnoludach, o ich technologii, armii, budynkach, dodatkowo co mają w sobie takiego niezwykłego. To lećmy po kolei. Jeśli chodzi o krasnoludy, posiadają one coś takiego jak poziom urazy. Jeśli chodzi o poziom urazy, mamy coś takiego jak Wielka Księga Uraz. Wtedy jeśli sobie na to wejdziesz, masz konkretne rzeczy, co masz po prostu zrobić. Jeśli chodzi o urazy, dlaczego na przykład nam się ładują? Ładują nam się dlatego, jeśli na przykład twoja armia przegra walkę i wtedy masz zlecenie na danego bohatera, który ci pokonał armię. Ewentualnie jeśli zajmą ci na przykład twoje miasto, to tak samo na tej samej zasadzie działa, że musisz wtedy odbić te miasto i te urazy też ci dodatkowo znikają. Tym bardziej, że jeśli chodzi o na przykład Torka, tego żelazną brew, no to on ma coś takiego, że walczy gdzieś tam z Skavenami, więc pierwsze zadania w Księdze Uraz będą, jeśli chodzi o Skavenów i dodatkowo wykucie w kuźni. Jeśli chodzi o kuźnię, musimy jeszcze poruszyć temat złotych przysięg. Jeśli chodzi o złote przysięgi, możesz je zdobywać tak naprawdę z niektórych budynków umiejętności postaci, przetwarzając w przedmioty oraz wykonując zadania i urazy. Czyli po prostu dodatkowo, jak wejdziemy w Księgę Urazy, mamy coś takiego, złote przysięgi plus 50, tu plus 30 i tak dalej. Tych kart jest dosyć sporo. Tak samo mamy tutaj splądruj dowolny region należący do rasy Skavenów. Akurat u mnie już Skavenów nie ma, więc wracając do tych złotych przysięg, wejdźmy sobie do kuźni. I w kuźni mamy tak naprawdę dosyć sporo rzeczy do wykuwania. Są zwykłe przedmioty, które możemy założyć na bohatera. Jest skarbiec na przykład artefaktów, czyli mamy takie główne artefakty z puli Torka, czyli żeby mógł wygrać kampanię. Tym bardziej, że one na przykład są oznaczone na tej zasadzie, że jak tego przykładowo nie posiadasz, klikasz sobie 2 razy na to i on ci pokazuje, w którym mieście to otrzymujesz. Więc musisz wtedy podbić to miasto i otrzymasz tą pieczątkę kątną zębatkę. I wtedy automatycznie możesz wytworzyć ten kolejny artefakt, który tutaj na przykład widzisz. Jeśli chodzi na przykład o runy, runy są na tej zasadzie, że nakładasz w bohaterze do na przykład danego bohatera, więc wtedy na przykład zrobisz sobie runy ze żelaza, dostajesz plus 20 do pancerza i możesz założyć maksymalnie 3 runy. No wtedy ten krasnolud ma tyle pancerza, że jest bardzo ciężko go do zabicia. Jeśli chodzi o krasnoludy, one ogólnie są ciężkie do zabicia. O tym porozmawiamy przy armii, przy bohaterze. Jeśli chodzi o kolejną zakładkę, mamy runę sztandarów. Runę sztandarów możesz nakładać na dane jednostki i one wtedy mają na przykład dodatkowy bonus. Tu w większości z tego co widzę jest do strzelców, tu mamy jakieś umiejętności dodatkowe. No jest tego dosyć sporo do wyboru, na pewno sobie przetestuj to. Jeśli chodzi o ostatnią zakładkę, to mamy coś takiego jak każdy posiadany przedmiot, czyli możesz po prostu swoje przedmioty przetopić, no i otrzymasz te złote przysięgi. Jeszcze jest taka zakładka jak posiadane surowce, czyli tutaj masz na zwykłym kolorze zaznaczone jakieś surowce wytwarzasz, a których na przykład nie wytwarzasz. Możesz sobie na przykład kliknąć nawet taki surowiec i on ci pokaże, gdzie tam gdzieś się znajduje do zdobycia, to miasto, który wytwarza ten surowiec. Nie zawsze pokaże najbliżej, tylko po prostu gdzieś tam sobie to poleci. Rozmawialiśmy trochę o podstawach, więc przejdźmy teraz do budynków. Róbmy to wszystko ładnie po kolei. Jeśli chodzi o budynki u krasnoludów, na pewno budynki do kasy zdecydowanie, bo oni mają bardzo dużo bonusów, jeśli chodzi o budynki do kasy. Dodatkowo na pewno musi się znaleźć kuźnia, czyli zbrojownia. Tym bardziej, że tutaj są bardzo mocne jednostki jak żelaźni rębacze czy tam gwardziści. Naprawdę potężne jednostki, plus daje ci możliwość rekrutacji werbunkowej, lokalnej i na końcu globalnej. Na pewno unikatowe budynki typu akurat Torek ma coś takiego, że ma utrzymanie dla długobrodych, no bo akurat on gdzieś tam trzyma z nimi, więc doświadczenie jednobrodych plus 2, plus dodatkowo 2 możliwości werbunkowe, więc wtedy już można trochę tych oddziałów faktycznie rekrutować, chyba 6. Na pewno dobrymi jednostkami ogólnie są te wszystkie początkowe od nich jednostki, czyli ten budynek komnata sparingowa. I na przykład najlepszą jednostką, jeśli byś sobie budował tą początkową armię, to na pewno krasnoludowie wojownicy, na przykład krasnoludowie z wielką bronią, bo wtedy na potwory też sobie dobrze radzą. Jeśli chodzi o kuszników z wielką bronią, to jest bardzo dobra jednostka, bardzo łatwo ją dostać, bo jest na drugim tierze. Nie dość, że ma duży zasięg i dosyć dobrze z nich są strzelcy, to jeszcze w zwarciu mogą walczyć. Mają też bonusy do zwarcia. No potem mamy długobrodych z wielką bronią. To są takie dosyć topowe jednostki. Jeśli nie masz jeszcze na przykład rębaczy, no to jest taka najważniejsza jednostka. Oni bardzo dużo działają na artylerii i na tych żelaznych smokach. Jest bardzo mocna jednostka do zabijania potworów, bohaterów, no i nawet do pałaszowania całej jest tam jednostki, tym bardziej piechoty.
Ma mały zasięg, ale damage ma dosyć spory, więc warto ich bronić na pewno. Jeśli chodzi o gromowładnych, to jest wydaje mi się jednostka dno. No bardzo słaba, jeśli chodzi o damage, o wszystko, więc szkoda na nich czasu. Jeśli chodzi o artylerię, bełtomioty takie sobie, katapulta jeszcze ujdzie, to dosyć spory zasięg. Działa to jest też wydaje mi się zbędne, więc najlepiej sobie albo w katapulty, albo na przykład w organki potem lub działa ogniowe. Są bardzo mocne działka. Jeszcze żelazne smoki z torpedami. Z tego co zauważyłem, bardzo one się też sprawdzają na bohatera. I też mają bardzo dużo pancerza. Ogólnie krasnoludy mają bardzo dużo pancerza, jeśli chodzi o technologię, też im dochodzi dużo tego pancerza, więc to jest bardzo twarde jednostki. Więc bardzo sobie radzą na długi dystans. Jeśli chodzi o krasnoludy, to one mają ogólnie bardzo dużo dyscypliny i pancerza, więc bardzo ciężko jest ich złamać. Jak weźmiesz sobie jeszcze technologię do pancerza, do dyscypliny i tak samo perki u bohatera, to tacy żelazni rębacze, no to jest armia nie do złamania. Nie dość, że ma bardzo dużo pancerza, bardzo dużo ataku z zwarciu, to jeszcze mocny zasięg, znaczy mocny damage pocisków, bo strzelają. Tak samo gwardziści. No, idealnie na potwory, bardzo duży damage, tym bardziej, że oni z młotami tam leją. Jeśli chodzi jeszcze o budynki i jednostki, dobrą jednostką są zabójcy gigantów, to jest specjalna jednostka przeciw dużym jednostkom, no po prostu oni nie mają pancerza, oni mają po prostu zabijać, mają ogromną dyscyplinę, bo mają stówkę, no i mają śmiertelny cios, więc bardzo łatwo zabijają potwory, duże jednostki, bohaterów, więc bardzo sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o jeszcze latające jednostki, mają coś takiego jak żyrokopter, plus dodatkowo to jest żyrobombowiec. Żyrobombowiec jest dosyć dobry, bo jak zobaczysz siłę pocisku jest 800. Zasięg nie jest może jakiś ogromny, ale też amunicji mają aż 29. Plus pancerza 100, no dosyć mocna jednostka, mało HP, ale jeśli chodzi o damage pancerz, no wymiata. Więc warto też sobie je zrobić. Tak samo jeśli odblokowujesz na przykład warsztaty, to masz tempo badań plus 4, 8 i 12%, więc to jest na pewno przydatne w budynkach. I jeszcze ciekawą rzeczą, to mają coś takiego jak reefektarz. Produkcja krasnoludzkiego piwa, które możesz potem sprzedawać frakcjom i dosyć dużo wytwarzają tego piwa, bo aż 12 na trzecim tierze, plus kontroli plus 12. A pamiętaj, że kontrola daje ci rekrutowanie jednostek tańsze, dodatkowo rozwój, więc jak to zbudujesz na samym początku, to warto to budować. Możesz to budować na przykład najlepiej w stolicy, bo tam możesz zbudować 4. tier, więc wydaje mi się, że jest dosyć dobry. Tym bardziej, że między 3. a 4. tierem jest tak naprawdę o 4 różnice, to jest dużo. Jeśli chodzi o poboczne osady, tutaj najlepiej jest budować jednostki typu taką nata sparingowa, bo ona jest tylko do 3. levelu. I tak samo wydaje mi się, że tylko rzeczy do rozwoju, uzupełnienia strat i tak samo do przychodu, czyli te 2 budynki. Plus dodatkowo, jeśli masz budynek jakiś egzotyczny, tam unikatowy, no to warto go też tam wcisnąć jako ten 3. budynek, zamiast na przykład tego rozwoju. Czyli dajesz sobie pod kasę, pod jednostki, no i rozwojowy. Pod jednostki, żeby w razie co zaoszczędzić z głównej stolicy jeden slot na jakiś unikatowy budynek, jeśli na przykład posiadasz. Ale wiadomo, jeśli budujesz, no to sobie najpierw to zaplanuj, a potem po prostu buduj. Jeśli chodzi o armię, no armia to jest dosyć prosty temat. Jak sobie przejdę do swojej na przykład głównej jednej armii, to jak widzisz są tutaj żelazni rębacze, długobrodzi plus organki. Dlaczego jest taka armia? Dlaczego tu nie ma na przykład strzelców? Nie ma dlatego, że jeśli chodzi o rębaczy, oni bardzo dobrze sobie radzą i tak samo też strzelają, jak mówiłem, więc możesz sobie dać na pierwszą linię drugoborodych, na drugą linię dasz sobie rębaczy i oni po prostu utrzymają te organki. Organki bardzo mocno obijają jednostki, bo mają bardzo duży rozstrzał. Nie dość, że mają 300 zasięgu i 500 pocisków za siłę pocisku, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, że tych jednostek akurat tu w armii jest 7, więc takie armie chaosu, co tu stoją, te 5, no powiedzmy niecałe 5, to szczerze ta armia na nagłym ataku wydaje mi się, że bez problemu by wszystkich wybiła i nawet nie wiem, czy bym stracił jakąkolwiek jednostkę. To jest bardzo dobre złożenie, jeśli walczymy na przykład na jednostki, które mają bardzo dużo konnicy, piechoty. No jeśli potworów, no to tu już trochę ciężej będzie utrzymać. Jeśli by była cała armia z potworów, no nie wiem, czy by te krasnoludy się utrzymały, czy by tych organów obroniły, czy by ich nie przepuścili. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo mocna jednostka.
Jeśli chodzi o jakieś słabsze jednostki, znajdźmy coś takiego tutaj. Gdzieś tu coś widziałem, było coś takiego. To mamy na przykład długobrodych z wielką bronią, czy tam krasnoludzcy wojownicy. Ta armia jest na przykład dosyć dobra, tylko brakuje tutaj albo artylerii faktycznie, albo strzelców. Wydaje mi się, że artylerię lepiej brać. Wiadomo, musisz pamiętać też to, że ona się dłużej rekrutuje, ale lepiej zrobić na przykład w 2-3 tury dłużej lepszą armię, niż po prostu ma się rozsypać na pierwszej lepszej okazji. Tutaj jak widzisz też jest dosyć ciekawa armia. Ta armia podróży jest tą armią, dlatego na przykład oni sobie tam radzą, bo tu są prawie same działa. Nie wiem po co te działo tutaj w ogóle jest. Więc to jest taka armia pomocnicza. Warto krasnoludami, jeśli masz taką niepewną armię, iść po prostu w 2-3 armie, jeśli idziesz na jakiegoś mocniejszego wroga, żeby też nie odnosić takich strat i po prostu podbijać sobie te ziemię. Jeśli chodzi jeszcze o podbijanie ziem, krasnoludy mają coś takiego jak tryb na podziemnej drodze, czyli skaczą między skałami. To jest bardzo przydatna rzecz. Tym bardziej jeśli chcesz zaskoczyć wroga, on idzie na przykład sobie z tej strony, to ty hops na drugą stronę i możesz mu zająć na przykład miasto i się w nim okopać. Tym bardziej, że krasnoludy jeśli chodzi o obronę są bardzo twarde. Tylko musisz pamiętać, że musisz mieć jakichś strzelców albo jakieś działa, żeby też bronić się. No bo obrona na tym polega, a obrona nie polega na tym, żeby walczyć samymi jednostkami w zwarciu. No i czasem w wąskich przejściach, no krasnoludy bardzo dobrze sobie radzą, no bo mają bardzo dużo pancerza, dyscypliny, więc ich na przykład nie złamią, więc 1 na 1 jednostki, no bardzo ciężko byłoby pokonać. Takich żelaznych rębaczy to chyba nie wiem, czy by się dało pokonać w ogóle. Bardziej, że mają dużo pancerza, ataku, no i jeszcze HP. Wydaje mi się, że o jednostkach dosyć sporo powiedziałem, wytłumaczyłem co jak najlepiej budować. Więc przejdźmy teraz na przykład, nie wiem, do bohatera możemy zobaczyć, co tam u bohatera. Akurat masz żelazny torek, to nasz bohater. To jest torek? A tu jest torek. Jeśli chodzi o naszego bohatera, no idziemy tak naprawdę w te runy, bo te runy to są nasze buffy, które używamy w trakcie walki. Na pewno jakieś umiejętności odnośnie, tu mamy doświadczony kowal, czyli to są te główne umiejętności górne, to automatycznie sobie bierzemy. Jeśli chodzi o runa ogniskowego domowego, to jest dosyć też dobre runy. W większości idziemy na krasnoludach na runy, jeśli mamy czarodziejów, czyli pod czary. Ja akurat szedłem bardzo dużo w ten dolny pasek, ten pierwszy, żeby na wyczerpaniu nie tracić, tym bardziej, że gdzieś tam walczyłem z chaosem, z kawenami, no i te wyczerpanie dosyć jest ciężkie. Jeśli chodzi o dolne rzeczy, najlepiej brać sobie ten instynkt górnika, że jak sobie skaczesz między skałami, żeby nie mieli szansy cię przechwycić, to jest też fajne. I tak samo wyczerpanie przy oblężeniu. No czasem jest tak, że na automacie, jeśli oblegasz krasnoludami, są duże straty, więc najlepiej sobie tam 2-3 tury ich oblegać, żeby całkowicie w sumie padli, no a potem ich po prostu podobijać. O bohaterze nie ma co tu mówić, nie ma jakichś unikatowych nie wiadomo czego. Jeśli chodzi jedynie o ognisty temperament, to tutaj masz takie dodatkowe bonusy, jeśli chodzi o na przykład wykuwanie, o na przykład budynki, więc tutaj możesz sobie zawsze wybrać jakiś punkt. Nie wiem, czemu ja tu w sumie nie wybrałem. Tą kampanię miałem strasznie chaotyczną, to może dlatego. Wydaje mi się, że o umiejętnościach bohatera to tyle. Jeśli chodzi o jeszcze szczegóły bohatera, mamy coś takiego jak pomocnicy i dodatkowo możemy tutaj włożyć runy. Czyli jak sobie przejdziesz w tą zakładkę, możesz dodatkowe rzeczy sobie pozakładać, jest trochę tych slotów. Na przykład przychody z jubilera, koszty werbunku, mistrz budownictwa, tutaj masz do penetracji, jeśli chodzi o strzelanie, jakieś runy bitewne do ataku, dyscypliny, premii przeciwko piechocie. No jest dosyć tego trochę. Tu masz też dodatkowo te runy, o których ci mówiłem. No i zobacz sobie taką runę, on ma akurat tu unikatowe te runy. No plus 50 do pancerza, on ma 200 prawie pancerza. No mało ma życia, ale sam ten pancerz, żeby mu przebili, no ciężko na pewno jest go zabić. Więc na pewno te runy sobie rób i wyposażaj każdego prawie bohatera, jeśli możesz. Bo tutaj na przykład jak sobie zobaczysz, u mnie na tych bohaterach jest goło i wesoło. Gdzieś tam po prostu, jak mówiłem, miałem chaotyczną kampanię, nie zwracałem na to mega uwagi. Więc na pewno wyposażaj tych pomocników i dostosowuj i tak do tego, co masz na przykład w jednostkach, bo tu jest na przykład utrzymanie dla tych jednostek. No to bez sensu dawać do gościa, który ma jednostkę jedną, albo po prostu nie ma ich w ogóle. Tak samo są też sztandary, które możesz wytwarzać. Je też możesz tutaj nakładać do pomocników. Sama ta pula pomocników jest bardzo dobra, możesz sobie ustawić pod jakieś kategorie, możesz pod jakieś nazwy, no jest dużo tych możliwości. Więc o tym na pewno pamiętaj.
No zostało nam jedynie co? Drzewko technologiczne i ewentualnie jeszcze omówienie troszkę bohaterów, więc ten filmik będzie trochę dłuższy, ale będzie taki bardziej konkretny. Jeśli chodzi o technologię, no tu jest wesoło, bo mamy tak naprawdę dwie ścieżki. Drogie gildii, na której mamy w większości przychody plus kontrola, no i jakieś tam relacje dyplomatyczne i tym podobne. Mamy drogę klanów, czyli tutaj mamy akurat koszty werbunków, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, od strzelców mamy dodatkowe siły pocisków, obrażenia, jakieś doświadczenie do jednostek, więc to jest kwestia tego, po co bardziej potrzebujesz iść na początku. Ja osobiście bardzo agresywnie gram, więc w większości idę zawsze pod werbunek, choć w początek to przydałby się przychód na przykład z osad, więc warto sobie wziąć na przykład te trzy perki tutaj na początku, a potem trochę iść w tą dolne perki. To też zauważ, pooglądać sobie, jakie tu są jednostki, jakie perki są do danych jednostek, żeby nie brać zbędnych perków, której na przykład armii nie masz, ani nawet nie będziesz jej budować. Więc to jest na pewno dosyć warte zwrócenia uwagi. No jest tu bardzo dużo rzeczy do pancerza, do siły pocisków, więc zaplanuj sobie dosyć dobrze te drzewko. Na końcu mamy jakieś lokalne możliwości werbunkowe we wszystkich prowincjach, więc dosyć dobre. Na u góry mamy wiadomo do produkcji wszystkiego, czyli jakichś jubilerów, kopalni, wyrobów, no po prostu wszystko do przychodu. No ja widzę jeszcze, że zwerbowanie lordów, więc no jeśli chodzi o kopalnie z żelaza i złota, krasnoludy bardzo dużo na tym zarabiają, no jak to krasnoludy. Więc na pewno buduj bardzo dużo tych kopalni, tych złotych jakichś posążków, wszystkich tych unikatowych budynków do kasy, tym bardziej, że dzięki nim też wytwarzasz różne itemy, więc to jest niezbędne tak naprawdę nawet do przejścia czasem kampanii. No chyba, że grasz w trybie dominacji i po prostu chcesz podbić tam 272 ziemy, no to ok. Ale to jest naprawdę fajna zabawa. Ja osobiście polecam granie każdą frakcją i przejście długiej kampanii. To jest taka jakby fabularna kampania. I jest to dosyć ciekawe, bo możesz potem zagrać sobie jeszcze innymi frakcjami, a nawet potem będziesz mógł sobie dokończyć w razie co te inne swoje kampanie. To pozostało nam jeszcze omówić bohaterów i w sumie kończyć już to. Jeśli chodzi o bohaterów, krasnoludów mamy 5. Jeden jest taki średni, Grom Brindal. Dlaczego? Bo on zaczyna w bardzo słabym miejscu, bo ma tam na przykład mrocznych elfów od Groma, leśnych elfów, więc bardzo ciężko będzie miał się tam przebić i walczyć, tym bardziej, że tam jest dużo chaosu. No z chaosem to na pewno w późniejszym etapie gry sobie gdzieś tam bez problemu można poradzić, ale wydaje mi się, że na sam początek na pewno bym go nie brał. Chyba najlepszym bohaterem to jest Thorgrim, czyli ten król takich od nich, krasnoludów. Też bardzo dużo ma bonusów. Tutaj mamy 3 levele do doświadczenia gwardzistów, no to jest bardzo dużo. Tak samo utrzymanie długobrodych i gwardzistów 15%. Jeszcze same efekty Lorda są dosyć mocne, bo 75% aury dyscypliny to bardzo duży zasięg. Na pewno w sumie ci 3 bohaterów, czyli tak naprawdę Thorgrim plus Ungrim plus Torek, to są takie topowe bohaterowie. Dlaczego nie Belegar? Belegar na przykład jest bardzo słaby, dopóki on nie odbije Karak 8 szczytów, który jest tak naprawdę tutaj gdzieś na mapie. No to on ma minus 50, a czy minus, no plus 50 do utrzymania jednostek, no to i w sumie masz straszny minus na tym. Więc on dużo armii na początku na pewno nie zrobi, no bo nie będziesz w stanie ich po prostu utrzymać. Jeśli chodzi o bonusy, też nie ma jakichś super unikatowych. Jedynie ma wyjątkową ścieżkę budynków w Karak 8 szczytów, to jest dosyć fajne. No ale nim się do Karaku doczepiesz, trochę tur zejdzie, co najmniej z 40-50. Więc możesz czasem już nawet polec, bo tutaj masz skawenów, wampiry, no i różnie może się potoczyć. Więc najbardziej bym Ci polecał na pewno Thorgrima albo Torka. Torek jest dosyć dobry, bo jest bardzo otoczony tymi górami, więc tak naprawdę walczy ewentualnie z wampirami z tej strony, albo z jaszczurami z tej strony. Jedynie co to czasem Korn tam gdzieś na niego najeżdża, ale Korna 2 armiami można spokojnie wyłapać na jakiejś zasadce i w sumie go rozwalisz bez problemu. Jeśli chodzi o Ungrima, Ungrim jest trochę tu zakopany, tylko że on jest zakopany pomiędzy dużą ilością frakcji, bo mamy wampiry, mamy tak naprawdę orków, którzy bardzo ich zawsze cisną, plus mamy tutaj Kislev, Chaos, no jest trochę jakichś mocnych frakcji, więc zależy jak tam z dyplomacją się potoczy, ale jeśli chodzi o armię, ma też bardzo słabą armię, jako chyba jeden z tych 3 krasnoludów, nie ma żadnych jakichś potężnych jednostek, więc też początek może być bardzo ciężki u niego. On gdzieś tam wzoruje się niby na tych zabójcach, ale to jest dosyć słaba jednostka jak dla mnie. Fajnie, że mają dużo dyscypliny, siły ataku, no ale jeśli trafią na jednostki, które mają dużo pancerza, no to wydaje mi się, że ich łatwo zabiją.
Więc wybierz sobie Tor Grima najlepiej albo Torka. Tak jak ja miałem tutaj, ja gram akurat tym Torkiem, więc wybór należy do Ciebie. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw suba. Wydaje mi się, że dosyć dużo tutaj powiedziałem o krasnoludach. Możliwe, że nawet wszystko, co mogłem powiedzieć o krasnoludach. Więc do następnego. Cześć!